Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie z zachodniopomorskiego, czyli z centrum województwa, z Łobza, czyli z zachodniopomorskiego, czyli z centrum tego województwa. Słuchajcie, u mnie dzisiaj temperatura dochodzi do prawie -9 stopni. Co widzicie, jak unosi się para z moich ust. Muszę założyć sobie tylko rękawiczkę i pójdziemy razem na krótki spacer o poranku, bo nie ma złej pogody. Podobno jesteśmy tylko czasem źle ubrani. Więc w myśl tej idei, słuchajcie, pójdziemy pospacerować, zobaczymy, co w trawie piszczy, albo co pod stopami chrupie, bo jak słyszycie, śniegu mamy tutaj sporo, już właśnie o to wychodzę. Jak słyszycie, śniegu mamy sporo i to jest akurat taki bardzo, bardzo duży, słuchajcie, plusik, dlatego że śnieżna pogoda jest mocno orzeźwiająca, dodaje nam energii, sprawia, że szybko się budzimy, ale też dobrze wpływa na układ oddechowy wbrew pozorom. Więc zachęcam Was do wyjścia. Nawet jak jest, słuchajcie, mroźnie, nawet jak jest zimno, nawet jak pada. Akurat dzisiaj nie pada. Ja się nazywam Joanna Fit i prowadzę dla Was cotygodniowy spacer ku uważności i za chwilę uważniej będziecie mnie widzieć, bo wyjdę do miejsca, w którym jest trochę więcej oświetlenia miejskiego, ponieważ w tej chwili idę takimi obrzeżami, że tak powiem, koło mojego domu. Na samym wstępie bardzo Wam chciałam podziękować za Waszą obecność i za to, że w ogóle temat uważności jest dla Was interesujący. Zachęcam Was też do tego, żebyście zerknęli na stronę PowerWalk, bo tam dostajecie wszelkie informacje o tym, co dzieje się na bieżąco i między innymi tam znajdziecie informacje na temat tego, czym są pierwsze power tripy, czyli takie pierwsze wyjazdy, w zasadzie mówię w liczbie mnogiej, ale mamy jeden power trip w tej chwili Wam do zaproponowania, ale czym będą power tripy? Jest w tej chwili taki pomysł na to, aby power walkowicze mogli wspólnie pospacerować, wspólnie zobaczyć różne miejsca, wspólnie się zregenerować, podyskutować, słuchajcie, poinspirować, pomotywować i porozwijać. I do tego między innymi będzie służył Power Trip. Jak wejdziecie na stronę Power Walka, tak zimno, że wybaczcie, ale muszę założyć kaptur. Jak wejdziecie na stronę Power Walka, to wszystkiego się na temat tego Power Tripu dowiecie, bo chciałam Wam pokazać, jaki jest piękny księżyc dzisiaj, ale może odrobinkę dalej uda mi się, słuchajcie, to zrobić. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Power Tripu, czyli właśnie takiego wspólnego wyjazdu, oczywiście z prowadzącymi, nie wszystkimi oczywiście, ale prowadzącymi Powerwalk, no to wejdźcie i sprawdźcie. A ja dzisiaj do Was wracam z tematem uważności. Uważam, że nie ma ważniejszych tematów niż tych związanych z naszym umysłem, naszym zdrowiem psychicznym i tym, jak my o to zdrowie psychiczne dbamy. Między innymi praktyka uważności jest takim super narzędziem, które pozwala nam dbać o nasz umysł, ale też o nasze emocje, czyli jakość naszego życia. Często ludzie mówią, że jak zmienisz swoje myślenie, to zmieni się Twoje życie. I czasem rzeczywiście jest to prawda. To znaczy, z pewnością jest to jeden z pierwszych obszarów, który możemy zmienić, na który mamy wpływ i który być może, i uważam, że pewnie w dużym stopniu zmieni to, jak my się w tym życiu czujemy, jak my na to życie reagujemy, e, jaką my w ogóle narrację na temat naszego życia, słuchajcie, snujemy. Ostatnio byłam na bardzo, bardzo ciekawym wykładzie. Prashanta Padneja to jest taki nauczyciel hatha jogi, między innymi mój nauczyciel, który opowiedział coś niezwykle ważnego, co trochę zmieniło mój mindset, jeżeli chodzi o medytację, to znaczy że również praktyki uważnościowe. I dzisiaj chciałabym się z Wami tym fragmentem jego doświadczenia e, i jego obserwacji podzielić, dlatego że rzeczywiście może to być game changer dla wielu, wielu osób.
Ale zanim to popatrzcie, jakie piękne są e, takie drobinki lodu na krzewach. Wygląda jakby ktoś obsypał je brokatem. Coś pięknego, słuchajcie. No to właśnie zależy, co myślimy o świecie, który nas otacza, to jesteśmy w stanie różne rzeczy dostrzec albo nie. Więc proszę wpadnij powiedział, że mamy taką uporczywość, że kiedy się źle czujemy, kiedy mamy problem w życiu, w dużym skrócie oczywiście, teraz parafrazuję, kiedy mamy kłopoty w relacji, pracy, być może z naszym własnym samopoczuciem, kiedy nam się po prostu po drodze robi mało sympatycznie, to wtedy, słuchajcie, ludzie muszą skrobać samochody. E, To wtedy sięgamy po medytację jako takie narzędzie, które chcemy wierzyć albo wierzymy, że nam pomoże. Oczywiście, że jest to narzędzie, które jest nawet narzędziem udowodnionym, o udowodnionej naukowo skuteczności. Ale my wtedy, kiedy mamy taki w życiu duży bałagan, chcemy siadać na tą matę razem z tym bałaganem, licząc na to, że jak tak długo będziemy się przyglądać ciszy temu, co tam się w nas dzieje, to się uzdrowi. No i Praszant powiedział, że to jest droga na skróty i nieskuteczna. I z tego powodu właśnie wiele osób, które sięgają po medytację, nie osiąga zmiany. To znaczy nie widzi tej zmiany. Ta zmiana rzeczywiście nie następuje. Ta medytacja jest nieefektywna, nieskuteczna. Ludzie się zniechęcają, a czasami medytują w ten sposób latami i no im to nic nie zmienia, nie? Czyli ta jakość się nie poprawia, ich stan zdrowia się nie poprawia, ich percepcja widzenia rzeczywistości się też nie poprawia. I dzieje się tak z pierwszego powodu, jakim jest brak przygotowania do medytacji, a przygotowanie do medytacji nie polega tylko na tym, żeby mieć wygodną poduszkę, ale polega na tym, żeby po pierwsze przestrzegać pewnych zasad w życiu. Jam i nijam to jest taki element oczywiście filozofii między innymi jogi, tak, w hinduizmie, natomiast myślę, że jest w tym duża mądrość. Jamy i nijamy to pewien sposób życia, tak? Pewien sposób życia, który organizuje nas wokół chociażby takich wartości, jak to, żeby nikogo nie krzywdzić. Zresztą pewne, pewne wiecie, zasady, zgodnie z którymi warto postępować w życiu, pojawiają się we wszystkich filozofiach i we wszystkich religiach, tak? Mamy też do czynienia z 10 przykazaniami w chrześcijaństwie, więc są to pewne wartości. Już oderwijmy je od filozofii czy od religii. Są to pewne wartości, które sprawiają, że my zaczynamy z nimi postępować i dzięki temu, zgodnie z nimi postępować i dzięki temu robi nam się większy porządek. Takimi wartościami jest też dbanie o sen właśnie, dbanie o kondycję fizyczną. Do medytacji wbrew pozorom potrzebujemy niezłej kondycji fizycznej. Potrzebujemy rozciągniętego ciała, po to praktykujemy asany. Potrzebujemy umieć oddychać właściwie, żeby ten oddech wspierał naszą medytację, naszą uważność też, tak? Więc te zasady, znaczy wróćmy do tych zasad, są takim pierwszym krokiem na drodze do e, dalszej medytacji, pracy nad sobą. Bo kiedy ty zaczynasz od uważności takiej na to, oczywiście, co się dzieje tu i teraz, zaczynasz od medytacji, ale zapominasz o tym, żeby zadbać o podstawy, czyli o to, żeby mieć pewien porządek, pewien rytm, uporządkowane w miarę na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście relacje z innymi ludźmi, pozakończone konflikty, które możesz zakończyć, a te, których nie możesz zakończyć, zamknięte, czyli w pewnym sensie już opłakane, zamknięte, no takie, do których nie wracamy notorycznie z nadzieją, że coś się zmieni. Jeżeli ty nie masz takiego porządku w życiu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jak ty siądziesz na tej poduszce, albo jak ty się zaczniesz zajmować tą e, nawet uważnością, no to ty się będziesz tylko zagłębiać w tym całym bałaganie. Czy do pewnej pracy z umysłem, ze sobą. To nie znaczy, że macie rzucić teraz uważność w kąt, ale chciałabym, żebyście poszerzyli perspektywę o to, co mówię. Jeżeli nie zadbacie o to, żeby w waszym życiu
kierować się jakimiś wartościami, które was rozwijają, żeby dbać o tak zwane zenowskie pościelenie łóżka codziennie, tak? Żeby dbać o to, żeby się zdrowo odżywiać, żeby dobrze traktować innych ludzi, żeby nie eskalować konfliktów, które się między wami a innymi ludźmi pojawiają, żeby dbać o to, jak śpicie, żeby dbać o to, ile się ruszacie, żeby wasze ciało miało szansę być w dobrej kondycji. Takiej kondycji, która będzie służyła życiu, tak? Nie przysłaniała życia, bo czasem tak się zdarza, że to, jak żyjemy, przysłania to, po co żyjemy, tak? Ale to, jak żyjemy, żeby nie przysłaniało tego, po co żyjemy, tylko żeby e, pozwalało nam właśnie żyć w zgodzie z naszymi pragnieniami, celami, jakimiś założeniami. Więc jeżeli my tych rzeczy nie robimy, czyli nie włożymy wysiłku, i to jest wysiłek, tak? To jest dyscyplina. Nie włożymy tego wysiłku i tej dyscypliny w to, żeby się do medytacji przygotować, to my siadamy potem w tym okresie takiego najczęściej największego kryzysu psychicznego na tej poduszce. I mówię tu o medytacji, tak? Siadamy w tym okresie największego niepokoju na tej poduszce, razem właśnie z tymi wszystkimi em, konfliktami, problemami, z tym całym bałaganem, który mamy w tej naszej codzienności. Oczywiście czasem nam medytacja może pomóc to zobaczyć, ale najczęściej siadamy z tym według Praszanta i, i nie mamy szansy dostrzec tam niczego innego. To znaczy siadamy i zanurzamy się w tym bajzlu, który stworzymy. Więc żeby usiąść na 5 minut do praktyki medytacyjnej, to ty często potrzebujesz wielu tygodni, a potem już oczywiście po prostu trzymania się pewnego rytmu dobowego, ale najpierw wielu tygodni do tego, żeby się przygotować. Przygotować, żeby właśnie mieć jakieś rutyny, jakiś porządek życiowy, żeby zmienić swój stosunek do innych istot żywych, żeby zmienić swój stosunek do siebie, bo ahimsa, czyli zasada niekrzywdzenia, nie dotyczy tylko innych, dotyczy też ciebie. Nie chodzi tylko o to, żebyś nie krzywdził, nie krzywdziła innych ludzi, chodzi też o to, żebyś nie krzywdził, nie krzywdziła siebie. I jak to się... dlaczego mnie uciekło? O, chyba, słuchajcie, byłam rozłączona, ale no to może jeszcze raz. Od tej achmisy, że chodzi nie tylko o to, żeby się przygotować w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych, ale też o to, żeby nie krzywdzić siebie. I jak ty zadbasz o te podstawowe wartości, styl i rytm życia, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jak siądziesz na tej macie z przygotowanym ciałem, w miarę uporządkowanym życiem, bo też nie przesadzajmy, tak? W życiu wiecznie się pojawia jakiś bałagan, więc też nie przesadzajmy. To nie musi być życie perfekcyjne. Chodzi o to, żeby było to życie, nad którym ty czujesz, e, że masz jakieś zarządzanie, tak? Którym ty kierujesz się właśnie jakimiś ważnymi dla ciebie zasadami życiowymi. Dla mnie ta zasada niekrzywdzenia jest nadrzędną i wystarczającą. Jak ty się już przygotujesz, to wtedy możesz zacząć medytować. No i ta perspektywa Praszanta bardzo mi poszerzyła perspektywę, bo czasem w moim własnym życiu, bo my tutaj często na zachodzie, tak to powiem, ale w naszej szerokości geograficznej myślimy, że sama medytacja wniesie tę zmianę, tak? Że jak będę medytował, to ta zmiana się dokona dzięki medytacjom. A dużo, nie wiem czy ważniejszym, ale równie ważnym aspektem medytacyjnym jest przygotowanie się do medytacji. A przygotowanie się do medytacji mm, to zmiana w życiu, zmiana tego, jak patrzymy na innych, zamiana tego, jak patrzymy na siebie i zmiana tego, jak zarządzamy sobą w tym czasie dobowym. I tu będę powtarzała jak mantrę, czyli kim się otaczamy, co wnosimy do świata, co jemy, jak śpimy, jaką mamy aktywność fizyczną, czym karmimy nasze umysły. I to musimy zrobić bardzo uważnie. To znaczy, bez tego nie ma medytacji. Popatrzcie, jaki jest piękny wschód słońca za mną. Coś pięknego na stadionie. Że mówiłam milion razy, że mieszkam przy stadionie. To jest bardzo motywujące. Na obrzeżach miasta przy stadionie bardzo motywujące, bo mam zawsze wolną bieżnię i kort tenisowy. I to jest super.
bardzo to motywujące. Ale wracając do przygotowania, to jeżeli e, ty się nie przygotujesz do medytacji, to nie wykonasz przynajmniej 50% pracy. Tak, bo przygotowanie się do medytacji to jest właśnie 50% pracy, jaką trzeba wykonać, żeby medytacja miała sens. I w Ashtanga Yoga na przykład bardzo dużo się o tym mówi, tak? Mówi się, że pracujesz najpierw nad niyamami, potem pracujesz nad technikami oddechowymi, potem pracujesz nad asanami, a potem dopiero tam siadasz do tej medytacji, tak? Przygotuj się najpierw do tego, żeby móc medytować, a nie do sedna. A my chcemy do sedna i to samo robimy często w życiu, tak? Się dzieje takiego niebezpiecznego dzisiaj. Coś mnie rozłącza, słuchajcie. Czy to śnieg? E, chcemy zacząć biegać, bo to zmienia życie. Owszem, to zmienia życie. Pod warunkiem, że się dobrze do biegania przygotujesz. I nie myślę tutaj o tym, że musisz kupić najlepsze buty na rynku. Myślę tu o tym, że musisz się nawadniać w trakcie biegania, jeść odpowiednie makroskładniki. Myślę tu o tym, że musisz się nie pozbywać rozgrzewki. Bo jak nie będziesz się rozgrzewać, to twoje bieganie co najwyżej doprowadzi cię, słuchaj, do kontuzji. Rozgrzać, e, rozmasować potem te mięśnie, w sensie rozciągnąć. Jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba zrobić, żeby nie medytacja, tylko żeby bieganie przyniosło swoje efekty. Musisz to powtarzać częściej, nauczyć się właściwej techniki biegu. Nie wystarczy. Zawsze tutaj chodzę dla was między tymi garażami. To nie jest najpiękniejsze miejsce w tej okolicy, ale to jest najkrótsza droga do mojego domu. Więc jakbyśmy, a jest bardzo, bardzo już zimno, jakbyśmy przełożyli tę lekcję na całożyciową lekcję, no to często tak właśnie, słuchajcie, wygląda to nasze życie, tak? Czyli chcemy do sedna i potem dziwimy się, że ta technika, praktyka, to narzędzie nie działa. No a żeby to narzędzie, słuchajcie, mogło zadziałać, to najpierw my musimy się postarać, tak? Musimy troszeczkę włożyć takiego wysiłku. No dobrze, patrzę, czy jakiś samochód nie jedzie. I uciekam, jedzie i uciekam na kawę albo na jakąś po prostu bardzo, bardzo ciepłą herbatę, bo jest już tak zimno, że moje ręce zmarzły już tak, że nie czuję palców mimo rękawiczek. Więc żeby uprawiać achmisę, czyli nie krzywdzić siebie, oczywiście tych innych, to muszę już moim palcom dać, słuchajcie, jakąś. Ojejku, jeszcze tutaj nie oświetliło. Muszę już moim palcom dać e, słuchajcie, przyjemność i coś cieplutkiego, i jakiś kubek ciepły do podtrzymania. Trzymajcie, jeszcze muszę zdjąć rękawiczkę, żeby was wyłączyć. Miłego dnia wam życzę. Hej, hej.